Czy wy też tak czasem macie, że jak śpicie w nowym miejscu, poza domem, to pierwsza myśl po przebudzeniu brzmi: gdzie ja jestem? A wiesz, co będzie na obiad? Kaczka. Nad rzeczką opoda krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka. W tym odcinku pokażę wam, jak wyglądają prawdziwe chińskie restauracje i podzielę się z wami moimi wrażeniami z tego, jak jedzą Chińczycy. Moje spostrzeżenia zebrałem w 3 restauracjach w Pekinie. Wcześniej trochę poczytałem, żeby wiedzieć, jak się zachować i czego się spodziewać. Kaczka po pekińsku. Po pierwsze, jest duża swoboda. Nie ma czegoś takiego, że dostajesz 5 kompletów sztućców do każdego dania osobno, a później się zastanawiasz co do czego. A jak weźmiesz sztućce nie po kolei, to będzie gafa. Zupę jesz łyżką, wszystko inne pałeczkami. Po drugie, jak do restauracji przyjdziesz ze swoim winem albo wódką, to nikt nie sapie, że to trzeba u nich kupić. Jeszcze dostaniesz dzbanek i kieliszki. Po trzecie, A to my parszywe jakie? Żeby każdy z innego koryta jadło? No tak, krowy muszą mieć każde swoje, bo się nie dopuszczają. No toż ludzie nie bydlęta, razem żyją, razem robią, to i razem jemy. na stole wszystko jest wspólne. Nakłada się po trochu na swój talerz. Jak stół jest duży, to może być taka obrotowa płyta, żeby każdy mógł dosięgnąć wszystkiego. U nas dostajesz na talerzu porcję pylów, kotleta, surówkę i jesz, aż się najesz. A tam masz ileś misek i nakładasz. Wszystkiego po trochu. Maczasz, zawijasz, gotujesz, czekasz, dziubiesz, aż w pewnym momencie dochodzisz do punktu, gdy się zastanawiasz, czy jeszcze ci się chce jeść, czy już ci się nie chce więcej w to wszystko bawić. Tu raczej chodzi o ceremonię towarzyską i wspólne spędzenie czasu przy stole. A to, żeby się najeść, to samo przychodzi jako skutek jedzenia. Po czwarte, Jeżeli wam zupa nie smakuje, to może najpierw drugie danie. najpierw się je tak zwane drugie danie, a potem zupę. Ale to nie jest żadna sztywna reguła. Jak wspomniałem, tu jest duża dowolność. Więc dla nich to jest logiczne, że najpierw się je to, co treściwe, a dopiero potem, jak jeszcze jest miejsce w brzuchu, to zapełnia się zupą. Ale jeśli chcesz zjeść zupę najpierw, to nikt ci nie broni. Tu pani robi naleśnika. W drewnianym naczyniu ma naleśniki, na jednej tacce plastry z kaczki upieczonej tam za szybą, na drugiej jakieś owoce, warzywa, kiełki, sos. Bierze po kolei wszystkiego po trochu, macza w sosie, nakłada, zawija i podaje. Po piąte, bekanie, siorpanie i mlaskanie nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie. Oznacza to, że ci smakuje i jest to komplement dla gospodarza. W innej restauracji na środku stołu jest wanienka do gotowania. W jednej przegródce na łagodnie, w drugiej, tej ciemniejszej, z papryczkami na pikantnie. Bierzesz co chcesz ze stołu i gotujesz w jednym lub drugim. Po paru minutach gotowe. Na początku dali nam założyć służbowe fartuszki, żeby nie pobrudzić własnych ciuchów. Kaczka w Pekinie jest sztandarowym daniem i wszędzie bez problemu można taką potrawę zamówić. Dodam, że byłem gościem na obiadach biznesowych, więc lokale były na przyzwoitym poziomie. Nie mam jednak porównania, jak wygląda jedzenie na targowisku i w jakichś mniej eleganckich knajpach. Nie spotkałem się z jedzeniem psów, kotów ani pieczonych skorpionów.
Mimo tego i tak do końca nie wiadomo, co się je. Raz na przykład dostaliśmy zupę z ogórka morskiego. To jakiś stwór morski, co nie wiadomo, czy mu bliżej do rośliny czy zwierzęcia. Ugryzłem, wyplułem i odstawiłem. Smakował jak jakaś chrząstka, a później w sieci zobaczyłem, że to jakiś drogi przysmak. To tyle w skrócie. W następnym odcinku pokażę Wam, jak Chińczycy spędzają czas w niedzielne przedpołudnie. Oglądajcie kolejne odcinki, a swoje wrażenia zostawiajcie w komentarzach.